Hej, tu Stysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie mojego wyzwania Low Buy, czyli wyzwania, na którym staram się kupować jak najmniej. Jeżeli kupuję, to bardzo przemyślane produkty, te, które mi są potrzebne albo do pracy, albo po prostu dla mnie. Także zrobimy sobie podsumowanie kolejne, już taki drugi update, co kupiłam będąc na Low Buy. Zapraszam. W kwietniu kupiłam, tak jak uprzedzałam w poprzednim filmiku, 5 produktów. Chciałam zrobić zapas podkładów, troszeczkę rozszerzyć gamę kolorystyczną podkładów, jakie mam, więc pierwszym z nich była Claresa Doll Up, mój ukochany podkład, który bardzo lubię, bardzo fajnie też sprawdza się przy pracy z moimi kursantkami. Odkąd zaczęłam prowadzić kursy indywidualne, staram się szukać też podkładów w takich przystępnych cenach, żeby po prostu, jeżeli uda się znaleźć idealny odcień, idealną formułę, to żeby ten podkład po prostu nie był drogi, więc kupuję ich więcej i testuję więcej. I do tej pory używałam trójki, odcienia 3 i teraz to kupiłam dwójkę właśnie dla jaśniejszych karnacji. Zakup jak najbardziej bardzo dobry, bo podkład uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Dokupiłam również odcień 02 Natural z tego podkładu Hean Match Me i jest to podkład, który świetnie dla mnie pasuje, bardzo go lubię, ale też właśnie dla skór mieszanych, dla skór tłustych, taki w bardzo przystępnej cenie podkład matujący, ale wyglądający bardzo, bardzo naturalnie na skórze. Dokupiłam ten, ponieważ z tych, które dostałam w przesyłce PR-owej, bo dostałam 3 odcienie, żaden nie pasował do mnie idealnie, więc musiałam mieszać, stwierdziłam, że po prostu będę go częściej używała, jeżeli kupię ten odcień i ta dwójka to jest taka, po którą najczęściej sięgam, kiedy pracuję z klientką czy kursantką, więc ta dwójeczka uważam, że jest bardzo, bardzo dobrą decyzją. No i kupiłam hity internetu, czyli podkłady nawilżająco-pielęgnacyjne z Eveline Better Than Perfect. Kupiłam je i z myślą o tym, żeby zrobić ich test. Kupiłam je z myślą, żeby podać Wam moją opinię na temat tego podkładu, bo wiele z Was pytało mnie, co o nim sądzę, czy mogłabym przetestować. Jak najbardziej fajnie mi się sprawdził i kupiłam właśnie 3 odcienie, żeby mieć również do pracy z kursantkami. Jeżeli jakiś podkład mi się sprawdza, to staram się potem jakąś tam gamę tych kolorów rozszerzyć, aby po prostu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dlatego całkiem sporo w kwietniu, bo aż 5 produktów, ale to wszystko podkłady, czyli bardzo, bardzo istotna rzecz mojej pracy. No i właśnie głównie do pracy kupione. Następnie, co my tutaj mamy? Maj. I w maju też kupiłam 5 rzeczy, słuchajcie. I tak jak patrzę na te zestawienie tego, co kupiłam, to stwierdzam, że mogłam pewne rzeczy nie kupić, ale jednak były do czegoś tam potrzebne. Niech no się wytłumaczę. Pierwszym zakupem był podkład Wet n Wild Photo Focus. Słyszałam dobre opinie na jego temat. Jedna z moich kursantek bardzo mi go polecała, bo u Maksineczki bodajże był on bardzo zachwalany. Stwierdziłam, że wypróbuję, bo akurat wybrałam opcję rozświetlającą. Jest on w fazie testów. Pierwsze próby okazały się takie I don't know. Dzisiaj go również mam na twarzy, wygląda przebosko, tylko że przyciemniłam go trochę przyciemniaczem, więc może też ta formuła delikatnie się zmieniła, ale dzisiaj na twarzy wygląda bardzo dobrze i tak jak na początku testowałam go i tutaj gdzieś tam w okolicach porów nieładnie się rozłożył, tak dzisiaj wyglądał bardzo dobrze, więc wciąż testuję, nie lubię oceniać podkładu po jednym użyciu, więc miałam mieszane uczucia, ale dzisiaj wygląda fantastycznie. Jeżeli się sprawdzi, no to bardzo się cieszę, będę miała co polecać moim widzom i kursantkom. Na razie jeszcze nie wiem, nie chciałabym się wypowiadać. Następnie kupiłam kredkę do brwi z Eveline, to jest Micro Precise Brow Pencil w odcieniu Taupe i zależało mi na tym konkretnym odcieniu, bo właśnie gdzieś tam na Instagramie mi śmignęło, że ktoś tam polecał z moich takich ukochanych wizerzystek i faktycznie odcień fantastyczny, taki właśnie chłodno-brązowy dla blondynek, dla szatynek, rewelacyjny odcień. No i sama kredeczka bardzo, bardzo cieniutka, bardzo precyzyjna. Ona jest też wodoodporna, więc tą trwałość ma naprawdę zadowalającą. Także bardzo dobry zakup. Dokonałam go pod kątem mojej pracy po prostu z innymi ludźmi. Akurat w kwestii brwi uważam, że tutaj nie lubię inwestować w jakieś drogie rzeczy, bo te drogeryjne są na tyle fantastyczne, że po prostu szkoda kasy. Bardzo, bardzo dobra kredka. Następnie
to jest coś, co kupiłam po prostu dla własnej przyjemności, czyli taki ołówek, sztyft z wymiennymi końcówkami, które mają 4 różne kolory, które możemy nakładać na usta bądź na policzki. 4 kremowe kolory. Jest to sztyft marki Berry M Multitude Lip and Cheek Pen. On ma też odcienie brązerów i jeszcze chyba jakiś tam róży. Ten najbardziej mi się spodobał, takie bardzo, bardzo ładne, żywe kolory. No jest prześliczny, uwielbiam ten kosmetyk i sprawdza się fantastycznie i na ustach, jest taki, wiecie, przyjemnie kremowy i na policzkach pięknie się rozciera, ma piękne odcienie, nie robi żadnych plam, ładnie się utrzymuje, także bardzo, bardzo fajny sztyft. Ja go kupiłam na Notino za około 30 zł. Były w jakiejś promocji, więc bardzo, bardzo fajny zakup. Nie był u mnie niezbędny, ale no kupiłam go tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, bo jak zobaczyłam to mi się przypomniało moje dzieciństwo, gdzie w dzieciństwie też miałam takie, wiecie, no do zabawy po prostu takie, wiecie, różne takie wymienne właśnie takie końcóweczki w takim długopisie i mogłam się bawić. Także bardzo fajny zakup. Nie był niezbędny, ale na pewno był przyjemny, jak to zakupy. I następnie 2 produkty, które nie były niezbędne, ale zaczęłam właśnie w maju szukać zamiennika dla konturówki Mleczna Czekolada z Glam Shopu. Mimo że, tak jak widzieliście, kupiłam całe świeże opakowanie, ale wiele z Was prosiło mnie, abym poszukała jakiegoś zamiennika, więc stwierdziłam, że póki jest jeszcze, to postaram się po prostu znaleźć coś, co Wy moglibyście sobie po prostu kupić, bo ja tej konturówki używam cały czas i pewnie co drugiej z Was gól skacze, że nie może po prostu tej konturówki mieć. Dlatego postanowiłam po prostu poszukać. I robiąc właśnie zakupy na Notino, kupując sobie te produkty, stwierdziłam, że poszukam też konturówek. No i po prostu przeszukałam wszystko, co było w ofercie, wszystkie odcienie, wszystkie słocze. Wiecie, przeglądałam sobie w Google później słocze danych tam produktów. No i wybrałam te 2 konturówki. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście już rolkę, że jedna i druga konturówka okazała się być troszeczkę failem. W szczególności ta, która jest bardzo, bardzo jasna, bardzo różowo-fioletowa i w ogóle tak średnio mi odpowiada pod kątem formuły, bo jest mega sucha, więc nie wiem, jakbym miała ją malować usta. I ta z NYXa też Line Loud. Bardzo ładna konturówka, nie jest podobna do Mlecznej Czekolady, ani trochę, ale jest bardzo ładna, myślę, że będę jej używała. Co śmieszne, dostałam później ten sam odcień w przesyłce PR-owej, kiedy dostałam te błyszczyki Fat Oil. Także mam teraz 2, ale jednej nie otwieram, żeby po prostu się nie psuła. Także to myślę, że będę używała. Nie jest to zamiennik, ale gdzieś tam w pracy się przyda. Przy pracy z jakimiś, wiecie, chłodniejszymi typami kolorystycznymi, jakimiś latami pewnie się przyda. I to wszystko, co kupiłam w maju i mamy teraz czerwiec, końcówkę czerwca. Pierwszym zakupem, który poczyniłam, to jest zakup kolejnej konturówki. Zastanawiam się, kiedy wyjdzie... Tak, Wy już w takim razie wiecie, że jest to zamiennik Mlecznej Czekolady, bardzo dobry. I kupiłam go, bo... Pamiętacie, jak robiłam makijaż na mojej mamie z okazji Dnia Mamy i właśnie używałam na niej konturówki Mleczna Czekolada i ona się w niej tak zakochała, że powiedziała, że mi kupiła tą konturówkę, że ona bardzo ją chce. Powiedziałam, że tej konturówki nie ma. To powiedziała, że daj mi, to ja poszukam, wiecie, w jakimś tam sklepie. No to mówię, no to masz, poszukaj, bo ja też w tym czasie szukałam. I mama poszła do Inglota i w Inglocie znalazła numer 326, który jest bardzo podobny, bardzo podobny. Jak to się nazywa? Na ręku. Na ręku to podobieństwo jest takie, wiecie, 90%, natomiast na ustach ja nakładałam kilka razy jedną przy drugiej i one się tak zlewają, że kompletnie nie widać różnicy, więc jest to świetny zamiennik, właśnie taki brązowo-beżowy z nutką fioletu, idealny. Także bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć dzięki mojej mamie numer 326. Jeżeli nie załapaliście się na Mleczną Czekoladę, to mam dla Was zamiennik Thank God, bo chodziłam 2 razy po Hebę, byłam w Rossmanie i nie znalazłam nic, co byłoby
bardziej podobne niż to. Większość była albo po prostu taka, wiecie, jasno-beżowa, albo właśnie coś na wzór tych konturówek z NYXa, które kupiłam, czyli właśnie takie różowo-fioletowe. Nie było nic pośrodku tak jak ta, także to jest najlepszy zamiennik, jaki miałam. I słuchajcie, z zakupów to wszystko. Natomiast w czerwcu, pod koniec czerwca ma wyjść pre-order palety, którą marzę kupić. Nie wiem, czy uda mi się, nie wiem, jaki będzie tam, wiecie, nakład tych palet, bo wiem, że wiele osób na nie wyczekuje. I jest to przesyłka zagraniczna, więc muszę też sprawdzić, jak wyjdą koszta przesyłki i tak dalej. Natomiast bardzo, bardzo marzy mi się ta paleta, więc być może w czerwcu pod koniec jeszcze uda mi się kupić jedną paletę. Na chwilę obecną jej nie mam, ale niedługo ma wyjść, wiecie, launch, ma wyjść po prostu dostawa, także zobaczymy, czy mi się uda ją kupić. Mam ją w planach do kupienia, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także na chwilę obecną od kwietnia do czerwca kupiłam 11 produktów, być może będzie to 12. Także widzimy, że porównując z pierwszym trymestrem, gdzie kupiłam 4, to jest tutaj ich znacznie więcej, natomiast musiałam niektóre poczynić pod kątem po prostu mojej pracy. Także tyle z dzisiejszego podsumowania. Tak tutaj cały czas zerkam, bo tutaj mam komputer z moją tabelką, bo przecież jak się ma tabelkę, to jest wszystko wspaniale czytelne. Także dajcie mi znać, jak u Was z Waszym wyzwaniem. Wiem, że wiele z Was jest totalnie na no-buy i nic nie kupujecie, wiele z Was jest na low-buy i ograniczacie zakupy, także piszcie mi, jak u Was, czy się trzymacie, czy popełniacie jakieś zakupy i co kupujecie i dlaczego, czy są to raczej po prostu uzupełnianie braków, czy jakieś takie, wiecie, spontaniczne zakupy. Wiem, że w czerwcu była duża promocja na Glam Shopie, więc przypuszczam, że sporo z Was gdzieś tam zahaczyło o te duże obniżki, duże przeceny. Więc piszcie, co kupiliście i dlaczego. A ja... Ojejku, coś mi wlazło tam w gardło. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie coś od siebie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego.